Hej. Dobrze, to zacznijmy. Witam wszystkich na dzisiejszym Tech Talku poświęconym dostępności aplikacji webowych pod w sumie roboczym tytułem, czy ogólnie już Inclusion by Design and why you should care about it. Ogólnie poruszymy tutaj temat, tak jak wspomniałem, szeroko pojętej dostępności. Trochę teorii, trochę praktyki. Mam nadzieję, że przybliży Wam trochę zagadnienia, bo powiem szczerze, to nie będzie jakaś dogłębna analiza. Dokumentacji jest bardzo dużo w tym temacie, więc to jest bardziej taki ogólny rzut oka na to, z czym mamy do czynienia, jakie środki możemy podjąć, żeby poprawić dostępność w naszych aplikacjach, które tworzymy. Zastanówmy się tak naprawdę, jaka jest różnica między inclusive designem a dostępnością. Według definicji inclusive design to tak naprawdę zestaw metod, zasad, które mają włączyć w proces korzystania z aplikacji ludzi o wszelkim tle, bez względu na wiek, kulturę, status ekonomiczny. Jest to bardzo szerokie pojęcie i tak naprawdę niewiele mówiące, ale wydaje mi się, że jak przejdziemy do przykładów, stanie się to dużo bardziej zrozumiałe. W tym zestawieniu dostępność to tak naprawdę zestaw praktyk mających na celu wdrożenie w życie inclusive designu, czy ogólnie poprawienie komfortu użytkowania aplikacji przez użytkowników, zarówno z ograniczeniami, jak i bez. Dlaczego powinno nam na tym zależeć? Tu sprawa jest trochę dwojaka, bo z jednej strony tworząc design dla aplikacji, mamy na myśli już użytkownika końcowego, żeby jak najlepiej mu się korzystało z naszego produktu. Ale z drugiej strony coś, w co często wpadamy, to jest to, że patrzymy pod kątem tworzonej aplikacji przez pryzmat nasz samych. Jak my będziemy korzystać z tej aplikacji, czy jak osoby podobne do nas będą z niej korzystać. Często zapominamy o tym, że inni mogą mieć zupełnie inne wymagania co do interfejsu, czy chociażby palety barw, ale o tym dokładniej później powiem. Więc tak jak widać na slajdzie, no, z jednej strony dobry inclusive design poprawi komfort użytkowania z naszych produktów istniejącym, obecnym użytkownikom, ale też pozwoli nam otworzyć się na nowych. No i w sumie coś, co jest, wydaje mi się, przypadłością bardziej Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek też nie jest to tylko tam. W ostatnich latach pojawiło się dużo wniosków do sądów pozwów do sądów właśnie związanych z dostępnością różnych serwisów internetowych. Właśnie przez brak dostępności dla pewnego grona użytkowników. Więc w ten sposób możemy się zabezpieczyć przed tego typu roszczeniami.
Właśnie tutaj pod kątem, prawa. W większości, wymogi dotyczące dostępności są ukierunkowane na sektor, publiczny i rządowy, co zresztą, łatwo zauważyć przyglądając, strony rządowe, gdzie mamy do dyspozycji właśnie, opcje zmiany wielkości tekstu, kontrastu. To jest wymóg. Jeżeli chodzi o sektor prywatny, zazwyczaj te, wymagania nie obowiązują, aczkolwiek w niektórych krajach, głównie w Wielkiej Brytanii, jest to ujęte w prawie, że powinny zostać dokonane rozsądne, kroki, żeby poprawić dostępność. Akurat tutaj też tak, trochę jako ciekawostka, strony rządowe w Wielkiej Brytanii są jednymi z najlepiej ocenianych pod kątem dostępności i stanowią swego rodzaju wzór do naśladowania. Poza tym na dobrą sprawę obowiązują nas jeszcze, lokalne prawa, głównie związane z, głównie te, które mają przeciwdziałać dyskryminacji. Zazwyczaj dyskryminacja kojarzy nam się, z zupełnie innym zagadnieniem, aczkolwiek no, kwestie dostępności też podchodzą pod to. A tak trochę zagrajmy liczbami, bo wiemy, że są ludzie z ograniczeniami, ale tak naprawdę nikt sobie nie zdaje sprawy, ile ich jest. Światowa Organizacja Zdrowia w swoim jednym z raportów, stwierdza, że około 1 miliarda ludzi, ma problemy, jeżeli ma jakąś formę, upośledzenia, a z drugiej strony, 110 do 190 milionów posiada znaczne problemy w funkcjonowaniu. Także to nie są odosobnione przypadki i tak naprawdę mamy do czynienia z dużym gronem potencjalnych użytkowników. A dla wielu z was może się wydawać, skąd tak duże liczby. Tak naprawdę spójrzmy na to, jakie formy, tutaj, z jakimi formami upośledzenia czy ogólnie ograniczeń mamy, do czynienia. Głównie, to, co też pewnie wielu z was przychodzi do głowy, to, ograniczenia właśnie, wzrokowe. Czy to kompletna ślepota, czy różnego stopnia, utrata, wzroku. Upośledzenie słuchu, co prawda tutaj wydaje mi się, że może to mniej dotyczyć aplikacji webowych, chociaż to też zależy od kontekstu. Upośledzenia w ruchu, zarówno natury fizycznej, jak i neurologicznej, no i, w poznaniu. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju choroby psychiczne, dysleksje, to też są formy, ograniczeń, z którymi musimy, może nie tyle walczyć, co, z którymi musimy się liczyć, tworząc, nasze aplikacje. Ogólnie przyjętym, standardem, jest WCAG, jeżeli chodzi o, dostępność. Sama dokumentacja, dla zainteresowanych, no, jest, dość obszerna. Ci, którzy będą chcieli się naprawdę zgłębić temat, to polecam. Aczkolwiek tak na tą chwilę wystarczy wiedzieć, że, są 3 poziomy, wytyczone właśnie przez, WCAG jako standardy dostępności A, podwójne A i potrójne A. Podwójne A jest tym, który jest najczęściej, wymaganym, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zapisy prawne. Potrójne A już jest naprawdę, może nie tyle trudne do osiągnięcia, co, wymaga bardzo specyficznego podejścia.
swojej dokumentacji, swoich wytycznych WCAG skupia się głównie na 4 głównych zagadnieniach, 4 polach. Interfejs dla użytkownika musi być przedstawiony w sposób jednoznaczny, jasno dający do zrozumienia, jakie akcje będą się wiązać z jakimi konsekwencjami. Nawigacja powinna być dostosowana do różnych form przeglądania. Tutaj nie tylko klawiatura, myszka, ale też różnego rodzaju technologie wspomagające. No i w sumie ten 4 punkt. Treść musi być na tyle jasno przedstawiona, żeby była czytelna przy różnych typach, jakby to powiedzieć, żeby jak najwięcej urządzeń było w stanie dobrze przedstawić tą treść, bo tutaj zarówno w przypadku technologii wspomagających będziemy mieli czytniki ekranowe, które powinny odpowiednio odczytać treść na stronie użytkownikowi, ale też w przypadku chociażby zwykłej strony ona powinna zachować swój layout, w miarę zachować swój layout, nawet przy 4-krotnym powiększeniu. Więc tak w sumie trochę dla zobrazowania. W przypadku ekranu rozdzielczość 1920 na 1080 schodzimy przy 4-krotnym powiększeniu w okolice 480 na 320 pikseli. To jest rozmiar ekranu iPhone'a 4. Więc tutaj to pole, w jakim content powinien zachowywać się poprawnie, jest dość duże. Wiele osób, które gdzieś tam może pracuje z frontem, spotkało się ze znacznikami ARIA. ARIA jest ogólnie standard, który ma poprawić dostępność dynamicznych aplikacji. Wróćmy jeszcze na chwilę tutaj. Ogólnie ARIA zapewnia szereg znaczników, które pozwalają nam lepiej opisać dokument HTML-owy pod kątem właśnie czy czytników ekranowych, czy innych technologii wspomagających. No i przechodząc tak naprawdę do narzędzi. W każdym systemie operacyjnym znajdziemy pewien zakres wbudowanych narzędzi, które pomagają z różnymi ograniczeniami. Będzie to zarówno tryb wysokiego kontrastu, wbudowany czytnik ekranowy i wiele innych. Tak naprawdę ciężko jest powiedzieć dokładnie, który system co posiada. Zmienia się to z wersji na wersję, aczkolwiek mówię, pewien podstawowy zasób tych narzędzi jest dostępny. W tej prezentacji głównie będę używać narzędzi dostępnych w macOSie. Mam nadzieję, że później będzie dobrze słychać czytnik ekranowy w niektórych przypadkach. No i jeżeli chodzi właśnie o czytniki ekranowe, bo to w sumie jest najczęściej kojarzony system technologii wspomagających. Mamy tak naprawdę parę aplikacji JAWS dla Windowsa i NVDA, Orca dla Linuxa i SpeakUp. W systemie macOS jest dostępny VoiceOver, aczkolwiek są też inne aplikacje, aczkolwiek VoiceOver jest na tyle dobrze działającym narzędziem, że wydaje mi się, że przynajmniej na potrzeby developmentu i testów nie trzeba doinstalowywać innych narzędzi.
Mm, dobrze, więc za nami troszkę teorii. Może tutaj się zatrzymajmy na chwilę. Czy są jakieś pytania? Nie widzę na razie nic. Także przejdźmy trochę do bardziej teoretycznych zagadnień. Tak naprawdę HTML jest najlepszym przyjacielem, jeżeli chodzi o dostępność. Wiele znaczników HTML-owych ma już przypisaną rolę, funkcjonalność, która jest odpowiednio zgłaszana do technologii wspomagających. Mm, W momencie, kiedy potrzebujemy zrobić coś więcej, z pomocą przychodzi tak naprawdę ARIA, ale bazowo semantyczny HTML jest bardzo dobrą podstawą. Niektórzy nawet idą krok dalej, twierdząc, że jeżeli chodzi o dostępność, to przygotowanie pierwszej wersji samego markupu w HTML-u z danymi i sprawdzenie go w przeglądarce powinno dać nam już obraz na to, czy nasza aplikacja jest wystarczająco mm, dobrze zrobiona pod kątem dostępności. To mogło się sprawdzać wcześniej w przypadku bardziej prostych stron. Teraz w momencie, kiedy dużo aplikacji jest typu single page, to podejście już nie ma takiego przełożenia na praktykę, ale są inne narzędzia, które mogą nam pomóc przy tego typu aplikacjach. E, Tutaj właśnie nawiązując do ARI, ARIA tak naprawdę pozwala nam dookreślić 6 ról, 6 pól względem HTML-a, jeżeli potrzebujemy, tak? Bo na dobrą sprawę role strukturalne nie powinny być nadpisywane, aczkolwiek istnieje taka możliwość. Możemy dookreślić pola jako widgety, landmarki, live regiony. Live regiony są zwłaszcza przydatne dla aktywnych elementów typu komunikaty z alertów, jakieś statusy, timery, tego typu rzeczy. E, Też nie będę się tutaj bardzo zagłębiać w tą specyfikację, bo tak naprawdę use case'ów jest bardzo dużo, a ciężko też by było je wszystkie przedstawić. E, w tym miejscu odniosę się też trochę do dokumentacji Bootstrapa, bo akurat Bootstrap jako jeden z tych frameworków, które zajmują się zarówno stylami, jak i markupem, dość dobrze dokumentuje właśnie użycie ARI. E, Chociażby tutaj mamy dla elementu collapse mamy ARIA Expanded i ARIA Controls, które identyfikują nam tak naprawdę, który element kontrolujemy i w jakim jest stanie. Co później jest odpowiednio zgłaszane dla czytników ekranowych czy innych technologii wspomagających. Mm, Przejdźmy trochę do przykładów. Jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy, mogłoby się wydawać, zacznijmy od viewportu naszej strony. Tak naprawdę te dwa fragmenty kodu, mm, można powiedzieć, że są równo nie chcę mówić, że są równoznaczne, ale bardzo często występują. E, z czego pierwszy blokuje nam możliwość skalowania strony. Drugi po prostu stawia podstawową wartość na 1, ale już to, co użytkownik zrobi dalej, jest jego dowolnością. Także pierwszego nie powinniśmy nigdy stosować, bo nawet to, co wydaje nam się być
przygotowane już prawidłowo w designie, dla części użytkowników może okazać się za małe i mogą mieć potrzebę przybliżenia ekranu. Więc tego typu akcje jak właśnie skalowanie strony nigdy nie powinniśmy blokować. Słucham? Ja mam takie pytanie, od razu się wtrącę, bo teraz pytanie, czy złą rzeczą tutaj jest samo to user scalable no, czy można by, czy dalej warto nie pomyśleć czasem nad ustawieniem jakiejś minimalnej i maksymalnej skali, na przykład czegoś w stylu 0,5 i tutaj powiedzmy maksimum na 5 dać, żeby można było jednak powiększyć, ale do jakiegoś poziomu, który możemy jakoś sensownie obsłużyć. Z jednej strony tak, z drugiej strony ciężko było też jednoznacznie określić minimum i maksimum, bo weźmy pod uwagę to, że pracujemy z masą różnych rozdzielczości, różnych gęstości pikseli. Tak naprawdę nigdy nie masz gwarancji, że ekran, na którym ktoś wyświetla Twoją aplikację, mm, że na jego ekranie 400% czy 500% powiększenia będzie wystarczające. Rozumiem, dzięki. Chociaż przy minimalnej chyba można by się było pokusić już prędzej o coś. Przy minimalnej pewnie tak, ale tutaj mówię, jest to na tyle ciężki temat do określenia tego minimum i maksimum, że lepiej jest to pozostawić otwartym i gdzieś z założenia po prostu przyjąć, że to czterokrotne powiększenie layout powinien znieść dobrze, co się później będzie działo powyżej, no to ciężko przewidzieć, ale content powinien nadal być w miarę czytelny i dostępny. Aha, dzięki, rozumiem. Odpowiedź. Teraz chyba najpopularniejszy element, który występuje na stronach. Dwa przyciski wyglądające to samo, w sumie robiące to samo, bo po kliknięciu wyskoczy nam okno alertu, a to jest akurat tutaj mniej ważne. Pierwszy jest zrobiony na divie, drugi na batonie. Jak sądzicie, która wersja jest poprawna? Żeby nie było, że nikt nie wie, to powiem, że raczej B. Dobrze, ale też nie do końca, bo tak naprawdę temat przycisków to jest trochę temat rzeka, jeżeli chodzi o dostępność, bo o ile przycisk B jest bardziej dostępny, bo można go chociażby sfokusować z klawiatury, ma przypisaną akcję on-clicka do spacji, więc tutaj nie musimy poświęcać dodatkowo czasu na dorobienie tego w JavaScriptie. Tak, przycisk B można było jeszcze bardzo poprawić, bo przy samym najechaniu, jeżeli chodzi o hover state, mamy niewielką zmianę koloru. Wiadomo, można było powiedzieć, że można zmienić kursor, żeby był bardziej jednoznaczny, że mamy do czynienia z elementem interaktywnym, ale to, co tutaj obserwujecie, jest bardzo częstym błędem, czy może niedociągnięciem raczej, bo na to samo cierpi Bootstrap, jeżeli chodzi o przyciski. Polega tylko i wyłącznie na zmianie koloru tła, gdzie w przypadku ślepoty kolorów jest to niewystarczające. Nie ma jednoznacznego wskazania, że ten element jest interaktywny dla takiej osoby. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, często pomijany jest w ogóle, jeżeli chodzi o designerów, focus state, który głównie jest używany przy nawigacji klawiaturą. Na tym elemencie dodałem delikatną ramkę,
ona nam pozwala już lepiej zidentyfikować, że na którym elemencie jesteśmy, ale nadal, tak jak mówię, jest tutaj duże pole do popisu. Kolejnym takim elementem, który często występuje na przyciskach, którego tutaj niestety nie mam na slajdzie, to jest przycisk z samą ikoną. Często spotykane, zwłaszcza jeżeli mamy różnego rodzaju edycje czy inne szybkie akcje typu, nie wiem, usuwanie elementów. W naszym kręgu kulturowym te akcje pewnie po samej ikonie są zrozumiałe, a dla osoby korzystającej z czytnika ekranowego, jeżeli nie dostarczymy tam dodatkowego opisu, ta akcja będzie niezrozumiała, bo ikona albo zostanie odczytana jako, powiedzmy, image, albo może po prostu zostać całkowicie zignorowana i po prostu będzie odczytany baton, jako pusty baton, ale i użytkownik końcowy nie będzie wiedział tak naprawdę, jaka interakcja się wiąże z kliknięciem tego przycisku, co się stanie. Kolejnym często występującym elementem na stronach są listy. I tu powiem szczerze, że byłem mocno zaskoczony, jak zacząłem się trochę wgłębiać, bo w zależności od przeglądarki możemy uzyskać różne zachowanie czytnika ekranowego. I na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o tą sytuację, lista A przez Safari nie zostanie potraktowana w ogóle jako lista. Gdzie lista B zostanie normalnie odczytana jako zostanie odczytana w sposób poprawny. W sumie spróbujemy przerzucę się na chwilę na Safari i spróbuję włączyć czytnik ekranowy. VoiceOver on Safari. Reveal JS window. Reveal S. Selected. List A. Rail. You are way. Men. List B. You are currently on a text element. List 3 items. You are currently in a list. Bullet rail. 1 of 3. Bullet way. 2 of 3. Bullet men. 3 of 3. You are currently on a text element. VoiceOver off. Dobrze było słychać? Tak. Tak jak widzieliście, Safari w ogóle nie potraktował listy A jako listy. I to samo by się dotyczyło każdego takiego przypadku znalezionego gdzieś w aplikacji. Jak widzicie, poprawne użycie listy daje w przypadku czytnika ekranowego dużo dodatkowych informacji. Który jest to element z listy, więc tak naprawdę listy A nie powinniśmy stosować, jeżeli chcemy uzyskać tego typu wsparcie. Ewentualnie możemy skorzystać tutaj z ARIA Role List, żeby potwierdzić w takich przypadkach, że tak, ten element mimo braku wypunktowania przy elementach nadal jest listą. Tutaj taki przykład może nie jest zbyt często spotykany, ale da pewien ogląd na to tak naprawdę, co może się zdarzyć, bo powiedzmy szczerze,
tak jak chociażby na Wikipedii, może się zdarzyć, że mamy fragment tekstu po angielsku plus jakiś cytat w innym języku, czy ogólnie na jakiejkolwiek stronie. I tak naprawdę czytnik ekranowy powinien móc sobie poradzić z tym. VoiceOver on Safari. Reveal.js. T. Mamy tu głównie tekst po polsku, ale This part is in English smiley. and Wir haben hier auch ein paar Worte auf Deutsch. You are currently on a text element. wariant B. Mamy tu głównie tekst po polsku, ale this part is in English smiley and wir haben hier auch ein paar Worte auf Deutsch. You are currently on a text. VoiceOver off. Jak widzicie, wariant B trochę zmasakrował język angielski i niemiecki. Dokładnie Bartosz. Przypomina to Iwony, ale tak naprawdę to, co odpowiada, to jest tak naprawdę ustawienia języka na każdym z elementów. W pierwszym przypadku każdy fragment, który jest w innym języku niż główny język aplikacji, został odpowiednio oznakowany i czytnik ekranowy w takich sytuacjach przełącza się na odpowiedniego lektora, który wie, jak odczytać daną frazę poprawnie. Tu też ciekawostka, bo w przypadku też częstych akcji na przyciskach typu add, zwłaszcza jeżeli użyjemy Versolik, ten tekst zostanie przeczytany litera po literze. Wynika to z tego, że lektor będzie traktował to jako skrót niż jako bezpośrednie, niż typowo jako słowo add, co w sumie nie jest takim problemem, ale w przypadku niektórych zwrotów można być mocno zaskoczonym, że jak właśnie jest to odczytywane. Kolejnym przykładem, czy raczej dość częstym zagadnieniem, jeżeli chodzi o dostępność, jest ukrywanie tekstu przed tak naprawdę użytkownikami, którzy nie mają ograniczeń, bo powiedzmy sobie szczerze, tego typu tabela osadzona w kontekście strony nie potrzebuje dodatkowego opisu, bo możemy się domyślić, że tutaj chodzi o jakąś analizę danych ankietowych i mamy po prostu rozpiskę. Dla użytkownika niedowidzącego, czy tak naprawdę też typem użytkownika, który często korzysta z asystenta głosowego są osoby z dysleksją, bo dla nich jest to szybsza forma zapoznania się z kontentem niż jeżeli on sam miałby przeczytać ten tekst. VoiceOver on V. Selected. Comfort with screen reader detection. Table. 3 columns. 3 rows. You are currently in a table. To navigate the cells within this table, press Control Option and then up arrow down. Go to row 3 of 3. Somewhat row 1 of 3. Number of respondents. Row 2 of row 3 of 3. 200 and A. Select. Comfort with screen reader detection. Table. 3 columns. 3 rows. You are currently in a table. Row 2 of 3. Very comfortable. You are. VoiceOver off. Ciekawe. Nie powinno w wariancie B odczytać nagłówka. Możliwe, że coś źle ustawiłem. Aczkolwiek przechodząc do meritum. W pierwszym przykładzie została użyta specjalna klasa Visually Hidden, która pozwala nam ukryć tekst przed większością użytkowników, ale on nadal jest dostępny dla technologii wspomagających. A z drugiej strony widzicie Display None. Historycznie zawsze był używany do ukrywania kontentu przed wszelkiego rodzaju użytkownikami i z tego względu tak naprawdę cały pewien zestaw styli jest traktowany jako
niepoprawny, jeżeli chodzi o ukrywanie treści w sposób dostępny. Czyli tutaj mamy display none, visibility hidden, opacity na 0, szerokość ustawiona na 0, wysokość ustawiona na 0. Tego typu zabiegi zawsze miały na celu usunięcie kontentu, tak żeby on nie był dostępny. Więc narzędzia, właśnie wszelkiego rodzaju czytniki ekranowe biorą to pod uwagę. Początkowo gdzieś tam, jak się robiło właśnie, nie wiem, akordeony, slidery i tak dalej, często elementy, które były poza widokiem, były właśnie ukrywane z użyciem jednej z tych metod, więc tak naprawdę klasa Visual Hidden jest o tyle dobrym rozwiązaniem, w sposób skuteczny ukrywa nam tekst, ale pozostawia go dostępnym. I tutaj też warto zwrócić uwagę, że mamy zasadę, że nie dotyczy to elementów, które są fokusowalne. To stosuje się często przy skip linkach. Jeżeli mamy strony z bardzo rozbudowaną nawigacją, zazwyczaj pierwszym elementem, który jest dostępny dla użytkowników nawigujących za pomocą klawiatury, jest właśnie skip link, który przenosi od razu do treści. Łatwo to można sprawdzić chociażby na GitHubie, jeżeli dobrze pamiętam. Tam skip link właśnie po sfokusowaniu pojawia się w lewym górnym rogu i pozwala nam przenieść się, jeżeli dobrze pamiętam, do naszych repozytoriów. Tak naprawdę tutaj jeszcze wrócimy na chwilę do tabel, bo to też, jak robiłem research do tego TechTalku, zaskoczyło mnie dość mocno, jak czytniki ekranowe potrafią dość sprytnie rozpoznawać treści. Okazuje się, że tabela A zostanie czytana poprawnie jako tabela, gdzie tabela B po prostu zostanie potraktowana jako content. VoiceOver on Safari. Response number of respondents, % of respondents. Selected. Thank you for listening. Inclusion by design and. You are currently on a text. VoiceOver off. Tak, to jest jak się nie ma doświadczenia dużego z nawigacją, jeżeli chodzi o czytniki ekranowe. Czasami można się pogubić. VoiceOver on Safari. E. Space. Table. 3 columns. 4 rows. You are currently in a table. To navigate this E space. Response. Number of respondents. % of respondents. Very comfortable. You are currently on a text element. VoiceOver off. Tak jak mówiłem, tabela B w ogóle nie została potraktowana przez czytnik ekranowy jako tabela. Wynika to z tego, że czytnik ekranowy wie, czy raczej rozumie zachowanie, że jeżeli mamy tabelę w stylu zebry, że jest to tabela z danymi, a z drugiej strony, jeżeli nie ma żadnych ramek, żadnego koloru tła, potraktował ją po prostu jako layout. I tak naprawdę to, co można zrobić, żeby się zabezpieczyć przed przypadkiem B, jeżeli potrzebujemy mieć tego typu styl tabeli, to jest tak naprawdę zastosować poprawną semantykę, bo w tym przykładzie jest użyta tabela w bardzo prosty sposób. Nie ma żadnych
znaczników typu table head, key body, tylko mamy do czynienia z tabelą, gdzie mamy same rowy i komórki. Także tutaj w sumie nawiązując właśnie do tego slajdu, który był wcześniej, no, semantyczny HTML zabezpiecza nas przed wieloma takimi wpadkami. Wrócę na chwilę do Chrome'u jeszcze. Tak jak mówiłem, no tutaj mamy po prostu tabelę zwykłą, która nie jest semantycznie poprawna. Kolejnym ciekawym przypadkiem są grafiki wszelkiego rodzaju. Tak naprawdę grafika może występować jako element dekoracyjny, ale może też być mocno powiązana z treścią. W zależności od tego, jak jej użyjemy, powinniśmy zastosować odpowiedni alt tag. I na dobrą sprawę pozostawiony tak jak w przypadku A nie powinien być nigdy bez znacznika, bez tagu alt, bez atrybutu alt, bo wtedy ryzykujemy, że część czytników ekranowych odczyta nam po prostu ścieżkę do pliku. Tu może to nie wygląda jeszcze tak strasznie, ale w przypadku niektórych asetów to potrafi być nie dość, że bardzo długa ścieżka, to jeszcze składająca się z wielu dziwnych znaków, więc doświadczenie może nie być najprzyjemniejsze. Ilustracja B jest tutaj użyta w kontekście czysto dekoracyjnym, nie wpływa w żaden sposób na treść, więc znacznik alt zostawiony jest pusty. Tak naprawdę czytnik ekranowy pominie go tak jakby w ogóle nie było. Wariant C to jest moment, w którym nie wiem, mielibyśmy do czynienia z sklepem, który sprzedaje tego typu grafiki i jest to część kontentu. Wtedy alt tag powinien w sposób jednoznaczny przedstawić treść tej ilustracji, zdjęcia, grafiki, czy cokolwiek byłoby umieszczone w tym znaczniku. To jest też użyteczne tak naprawdę nie tylko dla narzędzi, dla technologii wspomagających typu właśnie czytniki ekranowe, ale też w sumie dla wszystkich użytkowników. W momencie, kiedy mamy powiedzmy sytuację, że na telefonie komórkowym potrzebujemy coś przejrzeć, mamy włączony tryb oszczędzania danych. Zdjęcia mogą być pomijane. Wtedy zawsze zostaje jakiś alt tag, który pozwala nam lepiej zrozumieć przedstawioną treść. Tak naprawdę tych przypadków, które można było omawiać, jest bardzo dużo, bo każdy design niesie ze sobą jakieś konsekwencje, można by to było omawiać. To chyba były takie najczęściej zdarzające się przypadki. Teraz chciałem trochę pomówić o testowaniu, bo też ogólnie z całym procesem jest problem taki, jak wspomniałem na początku. Patrzymy przez nasz pryzmat i ciężko jest nam zrozumieć, czy też przyzwyczaić się do tego, że ktoś może operować w inny sposób. I tak naprawdę to, co jesteśmy w stanie zrobić w pierwszej kolejności, to są takie podstawowe rzeczy typu sprawdzić kontrast między elementami na stronie, sprawdzić czytelność tekstu, jego klarowność.
Tak naprawdę do tego narzędzia mamy już wbudowane, ale są też narzędzia online. Z wbudowanych narzędzi fajnie się sprawdza narzędzie deweloperskie w Chromie. One wymagają niestety, żeby na tym samym elemencie był kolor tła i kolor tekstu, ale gdy już mamy to zapewnione, przy kolorze zobaczycie, że pojawił nam się kontrast, który tak naprawdę spełnia potrójny wymóg A. Dodatkowo, nie pamiętam już w której wersji, ale doszły właśnie linie wyznaczające poziomy kontrastu. Także jesteśmy też w stanie dużo łatwiej znaleźć inny kolor, który będzie bardziej odpowiedni, czy będzie spełniał właśnie te normy. Co prawda, to też nie jest takie jednoznaczne, że sam kolor, bo kontrast koloru jest jeszcze powiązany z wielkością tekstu, którego dotyczy, czy samym fontem, jaki jest zastosowany, więc między innymi takie narzędzie Color Contrast Checker pozwala nam lepiej sprawdzić, czy dany tekst będzie czytelny w różnych warunkach. Być może same narzędzia designerskie posiadają jakieś tego typu opcje, ale nie zagłębiałem się w to aż na tyle. Kolejnym krokiem, który tak naprawdę możemy zrobić, to jest przeprowadzenie jednego ze standardowych audytów strony. Tutaj mamy do dyspozycji tak naprawdę w Chromie, w audytach Lighthouse'a jest audyt związany z dostępnością, ale też mamy dodatkowe narzędzia typu Axe DevTools czy Aria DevTools, które pozwalają nam uzyskać tego samego typu raporty. Tutaj skorzystam z naszej strony firmowej. Przechodząc do zakładki Axe DevTools, jesteśmy w stanie przeskanować sobie właśnie stronę pod kątem potencjalnych problemów. Jest trochę problemów, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest aż takie straszne, jak się wydaje, bo zobaczmy, że 122 elementy nie ma wystarczającego kontrastu. Tylko że jeżeli zaczniemy się wgłębiać, zobaczymy, że chodzi o elementy, które są gdzieś tutaj w sliderach, które w ogóle nie są widoczne. Więc to też nie jest tak, że ten audyt jest 100% pewny. Pod tym kątem wydaje mi się, fajnie ma to zrobione Lighthouse. Tutaj mamy zaznaczoną tylko opcję Accessibility, żeby sam audyt poszedł w miarę sprawnie. Bo poza wylistowaniem problemów, Lighthouse też przypomina o paru krokach do sprawdzenia ręcznego. Tak naprawdę są dodatkowe listy, które gdzieś tam można sobie rozwinąć i dokładniej posprawdzać, czy te elementy się zgadzają ze stanem faktycznym. Dodatkowo mamy jeszcze, jest trochę innych narzędzi, właśnie Color Contrast Analyzer, New HTML Checker dla poprawności HTML-a, Image Alt.
dla sprawdzania pewnie image tagów. No, w zależności od potrzeb te narzędzia są dostępne. W sumie najlepszą opcją byłoby posiadanie dedykowanego QA, który korzysta z technologii wspomagających na co dzień, albo sam posiada pewne ograniczenia, bo to wtedy byłby najbliżej, jak możemy się zbliżyć do prawdziwego użytkownika. Tyle, że no, też patrząc racjonalnie, no, nie zawsze jest taka możliwość. Więc wydaje mi się, że te kroki, które pokazałem wcześniej, czyli przeprowadzanie takich podstawowych audytów, już powinno nas nakierować na tą bardziej poprawną ścieżkę, a wiadomo, że w przypadku bardziej zawiłych interfejsów czy jakichś nietypowych rozwiązań, no tak czy inaczej trzeba by to było poddać próbie przez prawdziwych użytkowników. I tutaj jeszcze chciałem tak naprawdę wrócić na chwilę do naszej strony i włączyć czytnik ekranowy. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. VoiceOver on menu, 14 items, closing menu. Navigation, visited, link. Railwayman, software development company, list 6 items, link. Services, link. Our work, link. About US, link. Blog, link. AI frequently asked questions, link. Career, visited, link. Estimate project, Railwayman custom app development image. Heading level 1, 4 items. We turn your amazing ideas into incredible custom apps. We turn your amazing ideas into incredible custom apps. Jak pewnie zauważyliście, sam tytuł został przeczytany 2 razy. Wynika to z tego, że w środku nagłówka posiada dodatkowe elementy, więc na początku odczytał całość, później przeszedł po kolei przez każdy element nagłówka, ale co bardziej intrygujące jest to, w jaki sposób nawigacja przeszła, czy raczej czytnik ekranowy przeszedł z nawigacji do kontentu, bo nie czytał od lewej do prawej, tak jak to widzimy, tylko najpierw odczytał zdjęcie. Więc tutaj już mamy wskazówkę, że zdjęcie jest, że pozycja zdjęcia została zamieniona w stylach i jego pozycja obecna, ta, którą widzimy, nie jest jego naturalną pozycją w HTML-u. Więc tutaj już można było powiedzieć, że gdzieś tam ten przepływ informacji jest delikatnie zaburzony. Innym punktem, który znalazłem, który był trochę niepokojący, jest ten slider. Może oszczędzę Wam odtwarzania go tutaj, ale tak obrazując, najpierw odczytuje elementy, które są niewidoczne, dopiero później przechodzi do elementów widocznych, później znowu odczytuje elementy, które są niewidoczne, tylko tym razem wprowadzając je już w widok i w sumie tworzy troszkę taką pułapkę, bo ciężko jest wyjść z tego elementu dalej. Ale czytniki ekranowe to nie tylko odczytywanie danych, to także dodatkowe formy nawigowania. Headings menu. E, Heading level 2, 3 items. Tylko niestety VoiceOver off. to nie jest dostępne przez udostępnienie karty. Na chwilę udostępnię widok swojego pulpitu. Tylko prosiłbym o ustawienie sobie w layoutie na Hangoucie Spotlight i przypięcia mnie, bo
w tym momencie korzystam z wirtualnej kamerki, więc obraz może być lekko rozmyty. Chrome. Boost your revenue through custom app development vertical headings menu. You are closing headings menu. VoiceOver help menu, 5 items. Boost your revenue through custom app development headings menu. You are currently in a VoiceOver menu. This is a list of VoiceOver menu options. To navigate up and down the list, use the arrow keys. To choose a menu. Jak widzicie, jest tutaj wylistowana lista nagłówków i tak naprawdę dzięki nim możemy nawigować. To, co widzicie z lewej strony, to jest poziom nagłówka. H1, H2. Poza przeglądaniem nagłówków w taki sposób możemy też przeglądać elementy, które które są oznaczone jako landmarki, czy w HTML-u, czy za pomocą aria role odpowiedniego. Także tutaj już zbliżając się do końca, jako takie podsumowanie, no, tutaj powinno być, że accessibility pomaga nam wszystkim, nie Assistive Technologies, przepraszam, ale jest to coś, co nie tylko jest dedykowane dla pewnego grona użytkowników, to jest coś, co może pomóc wszystkim naszym użytkownikom. Czy macie jakieś pytania? I jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś pytania, to zapraszam. Piszcie, postaram się odpowiedzieć. Na dzisiaj tyle, także dziękuję bardzo za wysłuchanie tego Tech Talku. Życzę miłego popołudnia i do usłyszenia.